Żołnierze, spotykamy się dzisiaj tu na krakowskim rynku, aby czcić pamięć bohaterów bitwy pod Monte Cassino. Tę piękną rocznicę polskiego bohaterstwa, polskiego męstwa. Nasze myśli biegną w tej chwili do nich, do weteranów. Miałem zaszczyt gościć ich w siedzibie polskiego rządu kilka dni temu. Dzisiaj pamiętamy o was. Chwała wam. Będziecie zawsze w naszej pamięci, w naszych sercach przykładem polskiego bohaterstwa, niezłomności i odwagi. Jesteście dzisiaj tam, na włoskiej ziemi, dając po raz kolejny świadectwo swojej niezłomności i swojego patriotyzmu. Kiedy rozmawiałem z weteranami tej sławnej bitwy, mówili mi, że są bardzo dumni ze swojej ojczyzny, że jest taka jak wtedy w ich marzeniach, kiedy wspinali się na wzgórze. Jest wolna, jest bezpieczna, jest silna i z każdym dniem bezpieczniejsza i silniejsza. Chociaż czasy są tak trudne, są tak wielkim wyzwaniem, nie tylko dla naszej ojczyzny. Dzisiaj też przypominam sobie słowa prezydenta Zeleńskiego, prezydenta kraju z nami zaprzyjaźnionego, który toczy śmiertelny bój o swoją niepodległość i wolność. Kilkadziesiąt godzin temu w czasie długiej rozmowy powiedział bardzo znaczące dla nas słowa. My, Ukraińcy, marzymy o tym, aby przynajmniej w części Ukraina była kiedyś tak bezpieczna, jak wasza ojczyzna, jak Polska. To jest rzecz święta, rzecz najważniejsza, że tu na krakowskim rynku dzisiaj wspólnie z polskimi żołnierzami i z ich dowódcami możemy sobie głośno, uczciwie powiedzieć, że Polska jest bezpieczniejsza i silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej w nowożytnej historii. Dzięki wam, żołnierze, dzięki waszym dowódcom, dzięki całemu polskiemu narodowi, dzięki tej narodowej, mądrej, wizjonerskiej polityce, którą wspólnie prowadzimy od 35 lat i której efektem jest to narodowe bezpieczeństwo. O czym marzyli żołnierze spod Monte Cassino, o czym marzą dzisiaj walczący na wschód od Polski Ukraińcy? O bezpieczeństwie w wielu wymiarach i o tych wymiarach chciałem kilka słów dzisiaj powiedzieć. Po pierwsze, o bezpieczeństwie Rzeczpospolitej dzisiaj mówi nam wymiar geopolityki. Ten geopolityczny wymiar polskiego bezpieczeństwa to trwałe osadzenie Polski we wspólnocie Zachodu, w Sojuszu Północnoatlantyckim, w Unii Europejskiej. Tak, to wszak właśnie o to między innymi biją się dzisiaj narody na wschód od Polski, nie tylko ukraiński. I nieprzypadkowo wspólnota Zachodu, Europa, jej instytucje, jej państwa członkowskie są obiektem postępującej agresji. Tej wojny nazywamy ją hybrydową, ona coraz częściej przypomina wojnę prawdziwą ze strony Rosji i innych agresywnych państw, nieprzypadkowo państw dyktatorskich lub autorytarnych, bo one atakują nie tylko Zachód, nie tylko Europę, nie tylko Polskę ze względu na konflikt interesów, ale także na zasadniczy konflikt wartości. I dzisiaj jest tak ważną dla nas rzeczą, dla Polek i Polaków, dla Rzeczpospolitej, abyśmy dobrze wywiązali się z roli lidera wspólnoty Zachodu, tu w tej części świata. Ja każdego dnia w rozmowach z europejskimi i światowymi liderami słyszę właśnie te słowa. Polacy, jesteście liderem. Taka będzie Europa, jaka będzie Polska. Europa będzie bezpieczna, jeśli Polska będzie silna i bezpieczna.
I dlatego naszym zadaniem jest wspólnie z innymi chronić wspólnotę Zachodu, chronić Europę przed wszelkimi atakami, przed wszelkimi formami agresji, o których meldują nam premierzy europejskich państw, ale także nasze służby każdego dnia. Bo to zagrożenie agresją, czy to jest cyberprzestrzeń, czy to jest propaganda, czy to są niestety też pojawiające się akty dywersji i sabotażu. Tak, każdego dnia o tym słyszymy. I dlatego musimy być niezwykle solidarni w całej wspólnocie Zachodu. Ten geopolityczny wymiar bezpieczeństwa nie wystarczyłby, gdyby nie bezpieczeństwo wewnętrzne. Od wielu dni mówimy o tej potrzebie. W przyszłym tygodniu poinformuję opinię publiczną w Polsce o działaniach państwa polskiego wymierzonych w autorów prowokacji i aktów sabotażu i dywersji. Bo tak, niestety również na polskiej ziemi w ostatnich tygodniach mamy z nimi do czynienia. Państwo polskie działa skutecznie. Przeciwdziałamy, zatrzymujemy, aresztujemy tych, którzy próbują atakować ojczyznę, Polskę, tu na naszej ziemi. I państwo polskie będzie wobec nich absolutnie bezwzględne. Dlatego, kiedy dyskutujemy dzisiaj o potencjalnych wpływach naszych wrogów, przede wszystkim Rosji putinowskiej, na Europę, na Zachód, na życie polityczne w Polsce, to mówimy o potrzebie budowy silnego, odpornego państwa, także na akty dywersji i sabotażu. Polska tutaj będzie państwem odpornym i Polska będzie bezlitosna do bólu wobec tych wszystkich, którzy chcą destabilizować sytuację w naszym kraju. Bezpieczeństwo Polski to także ten trzeci wymiar, taki dzisiaj tak namacalny, tak oczywisty, szczególnie po doświadczeniach Ukrainy czy Izraela po ataku Iranu. To jest bezpieczne niebo nad Polską. To jest ta europejska kopuła, którą Polska ma zamiar budować z innymi państwami Zachodu, z innymi państwami Unii Europejskiej. Jesteśmy inicjatorami tej europejskiej kopuły, ponieważ zdajemy sobie sprawę po doświadczeniach Izraela, po doświadczeniach Ukrainy, że jedno państwo nie jest w stanie podołać temu wysiłkowi, jakim jest bezpieczna kopuła, bezpieczne niebo, bezpieczna powietrzna obrona nad Polską i nad regionem przede wszystkim, ale też nad całym kontynentem. Między innymi dlatego podjęliśmy decyzję o budowie tego komponentu satelitarnego. On będzie także pomocny. To nie będzie tylko obrazowanie tego, co dzieje się na Ziemi. To nie tylko będzie element bezpieczeństwa w kosmosie, bo przecież wojny przyszłości będą także odbywały się w tej przestrzeni ponad nami. Ale to także będzie część tego wielkiego projektu, który musimy koordynować razem z innymi partnerami, czyli tej bezpiecznej kopuły, bezpiecznej dla całego kontynentu, ale przede wszystkim dla naszego kraju. Do tego są potrzebne środki, do tego potrzebna jest technologia. To zapewniamy. Właśnie w poniedziałek będę rozmawiał o finalizowaniu procesu finansowania tego komponentu satelitarnego z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i otrzymamy ten kredyt, który zwiększy nasze bezpieczeństwo, 0,5 miliarda złotych. Mam nadzieję, że w poniedziałek ten meldunek Państwu będę mógł złożyć. Jest ten czwarty wymiar. To jest bezpieczne terytorium, a przede wszystkim bezpieczna granica. Podjęliśmy decyzję, aby zainwestować w nasze bezpieczeństwo, a przede wszystkim w bezpieczną wschodnią granicę 10 miliardów złotych. Rozpoczynamy wielki projekt budowy bezpiecznej granicy, w tym systemu fortyfikacji, a także takiego ukształtowania terenu, decyzji środowiskowych, które spowodują, że ta granica będzie nie do przejścia dla potencjalnego wroga. Te 10 miliardów złotych uruchomiliśmy już w tej chwili. Te prace zaczęliśmy, tak aby granica polska była bezpieczna w czasach pokoju, żeby to była granica nie do przejścia dla przeciwnika w czasie wojny. Nazwaliśmy ten Narodowy Plan Obrony i Odstraszania takim kryptonimem Tarcza Wschód. Tak, to będzie tarcza, która zabezpieczy
nas przed atakami ze wschodu, tymi potencjalnymi, ale która przede wszystkim będzie miała za zadanie odstraszyć wroga. Ta tarcza wschód, a więc system fortyfikacji, umocnień, unowocześnienia 400 kilometrów granicy z Rosją i z Białorusią. To będzie element odstraszania, to będzie strategia odpychania wojny od naszych granic. Robimy to po to, żeby odstraszyć przeciwnika, żeby ci wszyscy, którzy źle życzą Polsce, żeby ci wszyscy, którzy w swoich planach mają atak, agresję na naszych sojuszników czy na nasz kraj, żeby usłyszeli dzisiaj tu z krakowskiego rynku wara od Polski. Polska jest silna, Polska będzie bezpieczna dzięki własnym działaniom i dzięki własnym sojuszom. I te 4 wymiary, geopolityczny, wewnętrzny, bezpiecznego nieba i tarczy wschód, to bezpieczeństwo nam zapewnią. Patrzę dzisiaj na żołnierzy z taką dumą. Chcę powiedzieć, że postanowiliśmy tak, że już tak, żeby już nie było nigdy poczucia wstydu czy jakichś zaniechań o ekwipunek każdego żołnierza, a w najbliższej perspektywie każdego rezerwisty. To jest program pod kryptonimem SZPEJ. Żołnierzom nie muszę tłumaczyć, co to słowo znaczy. To słowo SZPEJ będzie oznaczało, że polski żołnierz będzie wyposażony, umundurowany najnowocześniej w Europie, bo na to zasłużył. Nie jak pod Monte Cassino, ale tak jak tego wymaga XXI wiek. Polski żołnierz będzie gwarancją bezpieczeństwa nie tylko dzięki swojej odwadze, ale także dzięki swojej kompetencji i kompetencji dowódców, dzięki nowoczesnemu wyposażeniu, dzięki najnowocześniejszym technologiom i mądrej, strategicznej polityce, jeśli chodzi o sojusze i współpracę z najbliższymi sąsiadami. 230 lat temu, tu w tym miejscu, Tadeusz Kościuszko, kiedy przysięgał, mówił dokładnie, wprost te słowa, że jest gotów całą swoją władzę, życie poświęcić bezpiecznej granicy Rzeczpospolitej i ugruntowaniu powszechnej wolności. Dziś wypada nam tylko te słowa powtórzyć. Jesteśmy tu po to, polscy żołnierze, polscy dowódcy, ale i Polki i Polacy, tu na rynku w Krakowie i wszędzie w naszej ojczyźnie, aby nasze granice były bezpieczne, abyśmy ugruntowali powszechną wolność. I to jest dobry dzień i to jest właściwy czas, abyśmy takie zobowiązanie, takie ślubowanie ojczyźnie tu złożyli. Rzeczpospolita będzie dla nas wszystkich, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków bezpiecznym domem. Ślubujemy to.